Cześć! Żona od dawna namawiała mnie na zakup bezprzewodowego odkurzacza pionowego, ale skutecznie wybijałem jej to z głowy. Głównie ze względu na wysoką cenę, krótki czas pracy i niższą moc ssania w porównaniu z tradycyjnymi odkurzaczami. Jako że ulubionym domowym zajęciem mojej żony jest odkurzanie, byłem pewien, że spotka ją spore rozczarowanie, gdy po kilkunastu minutach odkurzania takim odkurzaczem trzeba będzie czekać 2-3 godziny, aby to odkurzanie dokończyć. Ostatnio przeglądając AliExpress natrafiłem na bardzo popularny, o ile nie najpopularniejszy, bezprzewodowy odkurzacz pionowy Laresar V7. Ilość sprzedanych egzemplarzy z jednej tylko oferty to kilkadziesiąt tysięcy sztuk. Zadowolenie z tego produktu w 5-stopniowej skali oceniane jest na 4,9 i do tego ta cena w okolicach 400 zł przekonały mnie, aby zaryzykować i sprawić żonie niespodziankę. Stwierdziłem, że taki odkurzacz może pełnić funkcję odkurzacza dodatkowego, który będzie używany do szybkiego, doraźnego sprzątania mniejszej przestrzeni, np. kuchni po przygotowaniu posiłków czy przedpokoju, gdy wniesiemy na butach nieczystości. Zamówiłem go z dostawą z polskiego magazynu, więc dojechał na następny dzień roboczy. Zdziwiły mnie niewielka waga i rozmiary pudełka. Przy okazji zachęcam Was do zajrzenia do opisu tego filmu, ponieważ znajdziecie tam kody rabatowe na dowolne zakupy z AliExpress, m.in. z okazji letniej kampanii promocyjnej. Kody obejmują prawie wszystkie produkty, za wyjątkiem telefonów komórkowych, a wysokość zniżek może wynieść nawet kilkaset złotych w zależności od kwoty zamówienia. Zachęcam też do zaobserwowania mojego profilu na Facebooku i Instagramie, ponieważ znajdziecie tam zawsze świeże i aktywne kody rabatowe. W środku mamy instrukcje w 6 językach, ale bez polskiego. Poszczególne elementy wykonane są z aluminium połączonego z dobrej jakości plastikiem. Jest też jakiś filtr, którego przeznaczenie zobaczymy w dalszej części. Mamy jakiś pędzelek do czyszczenia i wąską ssawkę. Jest też główna ssawka, tak zwana turboszczotka. Ten element to baza montowana na ścianę, na którą odkładamy odkurzacz, aby przy okazji go naładować. Na spodzie bazy są uchwyty na dodatkowe ssawki. Ja na tę chwilę nie będę jej montował na ścianę, ponieważ od czerwca zaczynamy generalny remont parteru i na ten czas przeprowadzamy się do przyczepy kempingowej i garażu, więc taki odkurzacz w tych warunkach również może się dobrze sprawdzić. Następnie mamy akumulator, który zbudowany jest z 8 ogniw 3,7 V 2500 mAh połączonych szeregowo, co daje nam napięcie pracy około 30 V. Według danych producenta taka w pełni naładowana bateria powinna wystarczyć na maksymalnie godzinę pracy odkurzacza w zależności od ustawionego trybu. Oczywiście jest też ładowarka 36 V 0,5 A. Ostatnim elementem w pudełku jest główna część odkurzacza, czyli baza z silnikiem, filtrami i pojemnikiem na brud. W rączce jest czerwony przycisk włączający odkurzacz. Pod pojemnikiem na brud są przyciski, które zwalniają ten pojemnik w celu opróżnienia. Z tyłu mamy wyświetlacz, a dookoła niego jest wylot powietrza z filtrem HEPA. Przy przyłączu rury zamontowana jest końcówka ze szczotką, którą można wysunąć i korzystać z odkurzacza jak mniejszego, bardziej poręcznego do np. tapicerki w samochodzie. Teraz spróbuję poskładać elementy odkurzacza. Jest to bardzo proste, bo kształty złączek są tak zaprojektowane, że raczej nie można popełnić żadnego błędu. Zobaczcie, jak wyglądają wszystkie możliwe konfiguracje. Odkurzacz posiada doświetlenie odkurzanej przestrzeni, więc nie umknie nam żaden paproch. Maksymalna moc ssania odkurzacza to 50 kPa. Silnik jest bezszczotkowy o mocy 500 W. Nie jest on zbyt cichy w porównaniu do tradycyjnego odkurzacza, który posiadamy, ale ten tradycyjny odkurzacz to Ultra Silencer Electroluxa, więc to porównanie nie jest zbyt miarodajne. Wyświetlacz jest bardzo ładny i czytelny. U góry znajduje się poziom naładowania baterii wyrażony w procentach. Na dole jest przycisk, który zmienia 3 moce ssania odkurzacza. Według danych producenta na największej mocy odkurzacz może pracować około 20 minut, na średniej około 40 minut, a na najniższej około 60 minut.
W pojemniku na brud mamy dostęp do filtru HEPA. Ten filtr, który był oddzielnie w pudełku, to zapas. Wszystkie materiały eksploatacyjne jak filtry, akumulator czy zapasowe szczotki bez problemu są dostępne w sprzedaży. Naładowałem baterię do pełna i przekazałem odkurzacz żonie, aby go używała. Po kilku dniach opisała swoje wrażenia. Posłuchajcie. Powiedz mi, czy pokochałaś ten odkurzacz? Tak. Tak. No, już nie chce mi się wracać do tego na kabel. Ale co w nim takiego fajnego jest? Wygoda. Że co? Że kabla nie ciągniesz, że masz taką, jest taki No, ręczny. że masz rurę i ciągasz za sobą jeszcze kloca za Tak, takiego, nie? tak, to było takie... No ale głośny jest, nie? No głośny jest, no. No i mega to światełko, nie? Tak, i to podświetlenie jest mega. Pokazuje ci, gdzie masz brudy, nie? No. Tutaj tu, no. No i fajne jest to, że widzisz tutaj, ile wciągasz, ile masz. No a to czyszczenie nie jest jakieś tam upierdliwe takie? Nie, Łatwo się to czyści? tak. Na maksa masz czy na połowę? Nie, ja zawsze robię na maksa, jak jest to, jak coś chcę mocniej. No tam pająka chciałam wciągnąć w rogu, to mi na tej mocy mi nie wciągnęło. Aha. Musiałam zwiększyć. Ale nie? pośrednia tak do odkurzania jest spoko. Tak. Czas pracy odkurzacza na jednym naładowaniu baterii jest zgodny z tym, co deklaruje producent. Żonie wystarczy praca na średniej mocy i bez problemu w ciągu 40 minut jest w stanie odkurzyć parter i poddasze, czyli około 100 m2. Sprawdziłem czas naładowania baterii od 0 do 100% i wynosi on niemal dokładnie 4 godziny. Czyszczenie filtra według żony jest prostą i satysfakcjonującą czynnością. Jak słyszeliście, moja żona pokochała ten odkurzacz głównie za to, że nie musi ciągnąć za sobą rury, odkurzacza i kabla. Przeźroczysty pojemnik na wciągany brud jest bardzo praktyczny, bo widać, czy przypadkiem nie wciągnęliśmy czegoś, czego nie chcielibyśmy wciągnąć, np. elementów biżuterii czy zabawek. Światełko LED okazało się bardzo praktycznym narzędziem, a nie zbędnym bajerem, bo dzięki niemu dokładnie widać, gdzie znajduje się brud na podłodze. Nasz tradycyjny odkurzacz na razie poszedł w odstawkę i nie wróżę mu szybkiego powrotu do pracy. Gdyby ktoś z Was był zainteresowany zakupem takiego odkurzacza, to link umieszczam pod filmem. Znajdziecie tam również specjalne kody rabatowe na dowolne zakupy z AliExpress. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to piszcie w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Do zobaczenia. Cześć!